Puchar Świata w skokach przyzwyczaił nas już do tych samych dobrze znanych lokalizacji. Konkursy w Niemczech, Austrii, Norwegii czy Polsce to norma, która wielu kibicom zaczyna się już powoli nudzić. Co jednak powiecie na skoki narciarskie w Ameryce Południowej, Afryce albo na Bliskim Wschodzie? Brzmi to nieprawdopodobnie, a wręcz absurdalnie. Jednak w każdym z tych miejsc istniały skocznie narciarskie i rozgrywano tam dawniej konkursy. Pierwszym miejscem, któremu poświęcimy dzisiaj chwilę uwagi, będzie Ameryka Południowa, a konkretnie Chile. W miejscowości Farellones, mniej więcej w czasach II wojny światowej, powstała niewielka skocznia K30. Pierwsze poważne zawody zorganizowano tu w roku 1944, a były nimi Mistrzostwa Chile w skokach narciarskich. W 1954 i 1955 roku skocznia gościła zawody Copa de Oro, w których udział brali nie tylko zawodnicy z Chile, ale również z Boliwii czy Argentyny, a także poszczególnych państw z innych kontynentów, np. z USA, Włoch czy Hiszpanii. Rekordzistą skoczni był Amerykanin John Kress, który w 1955 roku uzyskał na tym obiekcie 32,5 metra. W tym samym roku odbyły się tu drugie i jednocześnie ostatnie Mistrzostwa Chile w skokach narciarskich, a sama skocznia w kolejnych latach przestała być używana. Dzisiaj prawdopodobnie nie ma już po niej nawet śladu. Pozostając w Ameryce Południowej, przenosimy się do bezpośredniego sąsiada Chile, czyli do Argentyny. W miejscowości San Carlos de Bariloche w roku 1945, więc nieco później niż w Chile, powstała skocznia o identycznej wielkości, czyli punkcie K 30 metrów. Obiekt ten przetrwał jednak znacznie dłużej. Choć nie mamy zbyt wielu informacji na temat zawodów rozgrywanych w tym miejscu, to jednak wiemy, że skakano tu aż do lat 70. Ostatnie odnotowane lokalne zawody rozegrano natomiast w 1971. W tym samym roku Norweg Torbjørn Igeseth, który niecałe 10 lat później został założycielem i pierwszym dyrektorem Pucharu Świata w skokach, pobił tu rekord skoczni wynoszący 35 metrów. Pozostałości tej wyjątkowej skoczni, czy też właściwie jej profilu, widzicie właśnie na ekranie. Przenieśmy się teraz z Ameryki Południowej na kontynent, który chyba jeszcze mniej kojarzy się ze skokami narciarskimi, czyli do Afryki. W miejscowości Oukaïmeden w centralnej części Maroka znajdowała się niegdyś skocznia przebijająca swoją wielkością wymienione dotychczas. Był to obiekt K40 wybudowany w 1948 roku. Od 1949 do 1956 roku obiekt gościł regularnie konkursy w ramach 3 różnych rozgrywek. Mistrzostw Maroka w skokach narciarskich, tzw. mistrzostw wojskowych oraz Pucharu Kadetów. Zawody w tym miejscu cieszyły się dużym zainteresowaniem przede wszystkim licznych turystów z Europy, którzy dużymi grupami pojawiali się pod skocznią, gdy tylko coś się na niej działo. Niestety nie ma żadnych informacji na temat rekordu tego obiektu. Skocznia posiadała pokaźny kamienny próg oraz 2 drewniane wieżyczki sędziowskie. Była to więc skocznia iście profesjonalna jak na tamte czasy. Najprawdopodobniej w Oukaïmeden przestano skakać w latach 60. ze względu na słabnącą popularność skoków w tym miejscu. Całkiem dobrze zachowane ruiny skoczni można tam znaleźć do dziś. Nie była to jednak jedyna afrykańska skocznia, ponieważ w Algierii można było dawniej znaleźć kolejną, a właściwie to 2 kolejne skocznie narciarskie. Jedna z nich znajdowała się w stolicy kraju, czyli w Algierze. Wybudowana bardzo dawno temu, bo już w 1906 roku skocznia miała punkt K umiejscowiony na 25 metrze. Wiele lat później, bo w 1933 roku, Norweg Ragnar Ørmen pobił rekord tego obiektu wynoszący 28 metrów. Jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej skocznia przestała być używana. Nieco większa skocznia istniała w miejscowości Krea. Jej punkt K wynosił 30 metrów. Obiekt ten wybudowano w 1927 roku. Podobnie jak w Algierze, dość regularnie rozgrywano tu lokalne konkursy. Definitywny koniec funkcjonowania skoczni nastąpił po II wojnie światowej. Na temat rekordów skoczni w tym miejscu nie posiadamy niestety żadnych informacji. Przenieśmy się teraz do Azji, jednak wcale nie do Japonii czy Kazachstanu, lecz do kraju, który chyba absolutnie nikomu nie skojarzyłby się nigdy ze skokami narciarskimi. Chodzi o leżący na Bliskim Wschodzie Liban. W miejscowości Bszari istniała kiedyś niewielka skocznia K15. Powstała w roku 1960, więc znacznie później od skoczni, które dotychczas omawialiśmy. Najważniejsze lata w historii tego obiektu to bez wątpienia rok 1968 i 69.
Rozegrano wtedy międzynarodowe zawody, w których udział brali skoczkowie narciarscy z Libanu i Cypru, co jak sami przyznacie brzmi dość abstrakcyjnie. Poza tym nie mamy zbyt wielu informacji o tej skoczni, nie znamy jej rekordu i nie wiemy nawet kiedy przestała funkcjonować. Jednak możemy założyć, że było to prawdopodobnie w latach 70. Pozostajemy dalej w Azji, jednak przenosimy się na jej drugi, wschodni kraniec, czyli do Korei Północnej. O skoczniach w tym kraju było już dość głośno parę ładnych lat temu, jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że istniały tam prawdopodobnie aż 3 różne ośrodki skoków. Pierwszy powstał w latach 50. w miejscowości Sambang. Skocznia o punkcie K 30 metrów pozostaje do dziś owiana tajemnicą, jak większość skoczni w tym kraju. Przestała funkcjonować prawdopodobnie w latach 70. Drugi obiekt to skocznia, o której zrobiło się głośno w 2017 roku, ponieważ prawdopodobnie właśnie wtedy została wybudowana. Znajduje się w miejscowości Masikryong, a jej punkt K wynosi 35 metrów. Istnieje prawdopodobieństwo, że wciąż jest użytkowana, choć można znaleźć na ten temat sprzeczne informacje. Ostatni kompleks skoczni w tym kraju jest jednocześnie tym najciekawszym. Obiekt w Samyeon został odkryty przez polską grupę fanów skoków narciarskich, którzy znaleźli tę skocznię w materiałach północno-koreańskiej telewizji. Zdjęcia satelitarne potwierdziły, że znajdują się tam skocznie. Najciekawsze jest jednak to, że większa z nich, obecnie nieużywana, prawdopodobnie pozwalała na skoki w granicach 90 metrów. Według niepotwierdzonych informacji mogła ona powstać w 2003 roku. Najwidoczniej jej zarządcy doszli do wniosku, że jest za duża dla młodych i niedoświadczonych zawodników, więc z czasem zbudowano na jej miejscu mniejszą skocznię K45. Jak widać na zdjęciu, najazd mniejszej skoczni został w charakterystyczny sposób dobudowany z lewej strony. Natomiast część starego zeskoku skoczni K90 od tego momentu wykorzystano jako zeskok skoczni K45. Nieco dalej znajduje się również jeszcze mniejsza skocznia K15. Cały kompleks jest już jednak nieużywany, a ostatnie skoki oddawano tu prawdopodobnie koło 2017 lub 2018 roku. Kontynuując naszą podróż, przenosimy się do Australii. W tym miejscu również istniały skocznie narciarskie, co być może nie dziwi aż tak bardzo, biorąc pod uwagę, że Australia posiada swoje góry, liczne ośrodki narciarskie i klimat pozwalający na uprawianie narciarstwa. Bardziej dziwić może jednak fakt, że na terenie Australii odnotowano aż 11 różnych skoczni narciarskich. Nie będziemy przyglądać się im wszystkim z osobna, jednak na uwagę zasługuje szczególnie jedna, czyli największa z nich, która jednocześnie była ostatnim czynnym obiektem w historii tego kraju. Największą skocznią w Australii był obiekt znajdujący się w Perisher Valley, o punkcie K umiejscowionym na 42 metrze. Skocznia powstała w 1967 roku. Był to jak na tamte czasy obiekt wysoce profesjonalny, ze sztuczną drewnianą wieżą najazdową. Zainteresowanie skocznią bardzo szybko spadło i przetrwała ona zaledwie 5 lat. Ostatnie lokalne zawody odbyły się tam w 1972, a w 1976 konstrukcję rozebrano, przez co dzisiaj nie znajdują się w tym miejscu żadne pozostałości skoczni. Jej rekord został ustanowiony w roku 1971 przez Norwega Pala Schietne, który skoczył tu 54 metry. Pozostając na terenach Oceanii, zahaczymy jeszcze o Nową Zelandię, gdzie również można było dawniej odnaleźć skocznie, których na terenie tego wyspiarskiego państwa było 5. Największą i najpóźniej funkcjonującą była skocznia położona w Coronet Peak, o punkcie K 45 metrów. Wybudowano ją prawdopodobnie w 1947 roku. Funkcjonowała bardzo długo, bo aż do roku 1972, będąc po drodze przebudowywana i powiększana. Mimo wszystko jej oficjalny rekord został pobity na niemal 20 lat przed jej zamknięciem, czyli w 1953. Dokonał tego Szwajcar Walter Regli, uzyskując 45 metrów, czyli dokładnie tyle, ile wynosił jej ostateczny punkt K. Bardzo mało wiemy na temat konstrukcji tej skoczni. Najprawdopodobniej była w głównej mierze obiektem naturalnym, po którym niewiele lub zupełnie nic nie pozostało. Na koniec naszej podróży przenosimy się do Europy, czyli kontynentu typowego dla skoków narciarskich, jednak nawet w Europie znajdują się kraje, które mocno Was zaskoczą. Pierwszym z nich jest Macedonia Północna. Na terenie tego małego bałkańskiego państwa istniała jedna skocznia narciarska bardzo blisko granicy z Kosowem. Została wybudowana w 1947 roku, a jej punkt K wynosił 30 metrów.
Obiekt posiadał charakterystyczną kamienną wieżę najazdową o wysokości 4 pięter, która co ciekawe przetrwała aż do dzisiaj w bardzo dobrym stanie. Jest to jedyna zachowana część konstrukcji skoczni. Była ona czynna zaledwie przez 4 lata, czyli do roku 1951. Rekord skoczni to 31 metrów. Niezwykle interesującą skocznię posiadała niegdyś również Gruzja. Właściwie powinienem powiedzieć nie o skoczni, a o całym kompleksie, z czego jeden obiekt jest wciąż używany. Chodzi o kompleks skoczni w Bakuriani, gdzie znajduje się obiekt duży K110, normalny K88 oraz średni K55. Pierwsze skocznie w tym miejscu powstały już w 1934 roku, natomiast ostatnia przebudowa, po której skocznie uzyskały podane przeze mnie wymiary, miała miejsce w 1969. Od tamtej pory odbywały się tam różnego rodzaju międzynarodowe zawody, a także mistrzostwa Gruzji w skokach narciarskich. Skocznia duża i normalna przestały funkcjonować w pierwszej połowie lat 80. Ostatnie zawody na obiekcie K110 odbyły się w roku 1983. Padł wtedy jej ostateczny rekord wynoszący 115,5 metra, pobity przez Fina Veliego Mattia Honena. Skocznia K55 przestała funkcjonować prawdopodobnie dopiero po 2001 roku, choć nie jest pewne, czy funkcjonowała również w kolejnych latach. Natomiast w 2011 roku została odnowiona i jest wykorzystywana aż do dziś. Na koniec dzisiejszego filmu pozostawiłem wyjątkowy przypadek. Chodzi o pewną skocznię na terenie Islandii, która obecnie nie istnieje, jednak nieoficjalnie była to największa skocznia na całym świecie. Oczywiście chodzi o obiekt wybudowany specjalnie z okazji akcji Red Bulla w kwietniu 2024 roku. Był on zbudowany w 100% ze śniegu i choć nie miał oficjalnie określonych wymiarów, to mówi się, że punkt HS tej skoczni wyniósłby mniej więcej 300 metrów. Udział w projekcie wziął tylko jeden skoczek narciarski, czyli Ryoyu Kobayashi, który w swojej najdłuższej próbie uzyskał 291 metrów, co jest najdłuższym skokiem narciarskim w historii, nieuznawanym jednak przez FIS. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Jeżeli chcielibyście zobaczyć drugą część skoczni w najdziwniejszych miejscach na świecie, to napiszcie o tym w komentarzu. A na razie do usłyszenia.